Witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj zwiedzimy szczególne miejsce, ale zaczniemy od pewnej legendy związanej z obiektem. Jan Tudor, krzyżak, który brał udział w wojnach, został pojmany i wzięty jako więzień do niewoli. Trafił do kasztelana w zamku w Międzygórzu. Tam uczył nadwornych fechsztunku oraz rzemiosła, jakiego się nauczył podczas wojny. Zakochał się w córce kasztelana, co doprowadziło potem do wzajemnego uczucia i ślubu. Kasztelan, ojciec córki, postanowił podarować parze młodej obiekt, teren, na którym wybudowano potem zamek. Jan Tudor, miłośnik zamków, stwierdził, że wybierze mały fragment, drobną skałę, na której postawi dom dla siebie, swojej rodziny i swojej małżonki. Nie posiadał zbyt dużych funduszy, dlatego postawił tylko wieże, małe zabudowania w postaci domków drewnianych, które pełniły rolę folwarku oraz małej fosy. Ale o tym w dalszej części odcinka. Legenda jak to legenda. Bardzo bajecznie przedstawiła nam historię tego obiektu. Prawda jest zupełnie inna. Obiekt powstał w połowie XIV wieku z inicjatywy rycerza Pełki z herbu Janina. W środku zobaczymy, co się dzieje i opowiemy dalszą historię tego jakże tajemniczego zamku. Właśnie weszliśmy do środka wieży zamku. Co Ci mogę o niej powiedzieć? Wieża została wybudowana głównie z kamienia wapiennego z niewielką domieszką cegły. Wymiary wieży u podstawy ponad 9 metrów na 10, natomiast wysokość 20 metrów. Powinny być 3 kondygnacje. Na pewno nad nami jest jedno piętro, na które wejdziemy i pod nami znajdują się podziemia, do których też spróbujemy wejść. O ile nam się uda, sam zobaczysz. Dobra, wchodzimy teraz troszeczkę do piwnic, zobaczymy, co tam się dzieje. Kamil, podtrzymaj kamerę. Dobra. A oto przed Tobą piwnice zamku Tudorów. Bardzo mała, nic tu nie widać. Troszeczkę śmieci. Nic szczególnego. Wracamy i będziemy szli teraz na górne piętro. No mój drogi, wejdziemy teraz do środka z Kamilem. Po pierwsze zobacz, jaka jest brama wejściowa. Jest stylizowana z kamienia. Bardzo duża dźwignia otwierająca
Zapraszam, wchodzimy do środka. Obiekt w środku, jak widzicie, wygląda tak. Na ziemi mamy mnóstwo drewnianych elementów. Wiemy, że odbywało się tutaj mały remoncik, który został przerwany przez konserwatora zabytków. Wieża była trzykondygnacyjna. Potem ją troszeczkę zmodernizowano, zrobiono dwukondygnacyjną. Jak widzisz, tu są okienka, które pełniły funkcję okienek strzelniczych, gdyż wieża miała charakter obronny. Co ciekawe, możemy zobaczyć tutaj na wejściu elementy konstrukcji metalowej, które zostały teraz dodane współcześnie, gdyż pierwotnie strop był cały drewniany. Osoba, która jest właścicielem tego obiektu, stworzyła podłogę betonową z elementami metalowymi. Troszeczkę szkoda. Zobaczymy, jaki Kamil znalazł widok. Jest co zwiedzać. Jest co zwiedzać, jak Kamil mówi. Tylko najgorsze, że zawsze nikogo nie da. Niestety. Proszę bardzo, zobacz, jaki tu jest piękny widok. Coś pięknego. Obok samego zamku przepływa jeszcze niewielka rzeczka, opatówka, jak to Kamil mówi. Jedna poza, która nie była zalana. Tak, była fosa, która nie była zalana i dodatkowo był tu ponoć most zwodzony, którego niestety nie znaleźliśmy. Ja obstawiam, że to te kamienie, które tam są. Może tak być. Nawet nie napisano, nie znaleźliśmy informacji po której stronie, południowej, północnej, wschodniej. No niestety nie ma takiej informacji. Jedyne, co tu możesz tutaj zaobserwować, że właściciel dodał z cegły właśnie coś takiego. Niekoniecznie to tak musiało wyglądać za czasów świetności obiektu. A budynek przejął w 1989. Tak, dokładnie. Jeszcze może zobaczysz na dole. Podobno schody. No, mogła być tu klatka schodowa, tam żeśmy już byli. To jest pomieszczenie, gdzie znajdują się też podziemia obiektu. Małe, ale są. Przechodzimy. Przenieśliśmy się właśnie do studia, ponieważ przeprowadziliśmy wywiad z lokalną mieszkanką Tudorowa i zadaliśmy jej kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczyło historii i genezy powstania nazwy miejscowości. Posłuchaj odpowiedzi. W XV stuleciu, jak podają pisma, zarządcą Tudorowa byli potomkowie rodu Tudorowskich, Herbujana, od którego po prostu powstała ta pierwsza nazwa tej miejscowości Tudorów. Dowiedzieliśmy się również, że były prowadzone prace archeologiczne na obiekcie. Czy może nam Pani powiedzieć, czego one dotyczyły? Prace archeologiczne, które były prowadzone na tym obiekcie, to dotyczyły z tych źródeł, które posiadam po prostu i interesuję się tym, to dotyczyły na jakim podłożu jest zbudowana ta wieża, jakie tam jeszcze pozostałości do tej chwili powstały. Dotyczyły dokładnych takich szczegółów też archeologicznych, przy tym nie byłam, tyle co znam z informacji. Sam zabytek znajduje się bardzo blisko terenów mieszkalnych innych ludzi. Zapytaliśmy się naszej rozmówczyni, jakie są opinie o ruinach lokalnych mieszkańców. Zabytek ten kiedyś był własnością państwa, no a w tej chwili wszedł w ręce prywatne. Jest to zabytek zaniedbany, właściciel się tym nie interesuje. Młodzież po prostu, osoby starsze, dzieci mają trudności z dojściem, nie ma po prostu nic interesującego. Budowa ta była budowana, remontowana bez zgody konserwatora zabytków. Została, naszym zdaniem, ona zniszczona mieszkańców. Nie jest, naszym zdaniem, to ta pozostałość tej ruiny powinna zostać nadal własnością Skarbu Państwa.
to nawet okoliczni mieszkańcy prędzej by coś pomogli w tym zrobić w kierunku, żeby bardziej było to zadbane, to otoczenie i być może bardziej byśmy się też jako społeczeństwo starali coś uzyskać z funduszów czy europejskich, bo dzisiaj jest taka możliwość na wykorzystanie, poprzeć nasze władze lokalne, jak i powiatowe. Wiemy też, że miejscowość, jak i zamek mają bogatą historię. W czwartym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, czy występuje jakiekolwiek zainteresowanie turystyczne obiektem lub miejscowością. Posłuchaj odpowiedzi. Przyjeżdża sporo turystów tu, ale no mają, tak jak powiedziałam to wcześniej, kłopoty z dojściem, bo to nie jest to wykoszone, nie jest to zadbane tak jak powinno być. No turystów, ja bym powiedziała, że z roku na rok jest mniej niż było. W ostatnim, piątym pytaniu chcieliśmy się dowiedzieć, czy obecny właściciel, który jest artystą, chce jakoś zrekonstruować zamek, coś z nim zrobić. Posłuchaj odpowiedzi. Od 1995 roku, jak zatrzymał to Rejonowy Urząd Pracy w Opatowie, prace konserwatorskie, gdyż to były robione samowole budowlane, tak do dnia dzisiejszego Wojewódzki Urząd Konserwatorów Zabytków w Kielcach, siedzibą w Sandomierzu, zarówno jak właściciel nie występował o żadne pozwolenia na wykonywanie prac, jak i Urząd Konserwatorski też nie wydawał, z tego co wiem, żadnych pozwoleń. Jeżeli podobają Ci się nasze odcinki, doceniasz naszą pracę, lubisz miejsca, które zwiedzamy, daj nam łapkę w górę na Facebooku, odwiedź nasz kanał na YouTubie i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!